Nie spodziewałem się, naprawdę się tego nie spodziewałem. Mam nadzieję, że to mi wystarczy, żeby dojechać z powrotem. No i laweta. Ale efektywność ładowania jest po prostu żenująca. Niegdyś niekwestionowany lider elektromobilności, auto, które przecierało szlaki. Dziś auto z rynku wtórnego z konkretnym bagażem doświadczeń. Przed Wami Nissan Leaf drugiej generacji w wersji Tecna. A więc plan testu jest taki, że ładuję teraz samochód do 100%. Dlaczego do 100%? Poprzednio ładowałem do 80%, no ponieważ mam wrażenie, że gdybym naładował do 80% ten samochód, to po prostu nie dojechałbym w nim w tom i z powrotem, nie zrobiłbym mojej tej pętli. Także muszę naładować go do 100%, żeby być pewny, żeby gdzieś tam przypadkiem nie zostać na drodze bez baterii. Jadę do Ekkedalen z powrotem, przyjeżdżam tutaj na miejsce po to, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę energii zużył ten samochód. Tak jak już wspomniałem, to nie jest nowy samochód, więc jestem bardzo ciekawy sam, jak wypadnie na tle innych samochodów, które testowałem na tym samym dystansie, dokładnie ruszając z tego samego miejsca i kończąc w tym samym miejscu. Ok, może zaczniemy od środka, zobaczymy, jak to auto wygląda po 100 000 kilometrów. Może zaczniemy od foteli i obicia zarówno foteli przednich, jak i tylnej kanapy. Mamy tutaj, słuchajcie, taką jakby skórę, to jest ekoskóra, półskóra z wstawkami przypominającymi materiał z Alcantary. One są naprawdę przyjemne w dotyku i muszę Wam przyznać, że te materiały w tym samochodzie przeszły naprawdę niezłą próbę czasu i próbę wytrzymałości, bo głównie auto było użytkowane przez moją rodzinę wraz z dziećmi, więc tutaj zarówno na tych fotelach z przodu, jak i na tylnej kanapie lądowało naprawdę wszystko. Tu było jedzenie, tu było błoto, tu był śnieg i co tylko jeszcze możliwe. Ten samochód jeszcze nie przeszedł żadnego specjalnego car detailingu, nie był u żadnego profesjonalisty. One po prostu były tylko wyczyszczone i odkurzone i naprawdę wyglądają całkiem dobrze. Przenieśmy się nieco na miejsce kierowcy. Jedyną rzeczą, która irytowała mnie podczas użytkowania, to chyba były te słupki. Tutaj ten i ten drugi, ponieważ one bardzo mocno utrudniają widoczność, szczególnie jeśli podjeżdżasz do przejścia dla pieszych i chcesz zobaczyć, czy ktoś nie stoi albo się nikt nie zbliża do tego przejścia dla pieszych, to wtedy trzeba bardzo mocno się wychylać. Tak samo jest podczas wyjazdu z ulicy podporządkowanej. No i druga sprawa to jest te lusterko wraz tutaj z tym plastikiem dookoła. Ono strasznie utrudnia widoczność, szczególnie w tym wyższym punkcie, kiedy się wyjeżdża z górki, kiedy wjeżdżamy na samą górkę i chcemy zobaczyć, co jest za nią, to tutaj to lusterko bardzo mocno przeszkadza. Tutaj mamy kilka fizycznych przycisków, takie jak automatyczne sterowanie nawiewem klimatyzacji, samą klimatyzację, zmiana kierunku nawiewu, czy to na szybę, czy po prostu na nogi, czy na nogi na szybę. Oczywiście mamy obieg zamknięty, nawiew na przednią szybę, podgrzewanie tylnej szyby. Jeśli chodzi o kierownicę i tutaj ten materiał uważam, że też jest bardzo dobrze zrobiony, chociaż to nie jest jakiś delikatny w dotyku, bardzo subtelny materiał, to jest po prostu zwykły, ciężki, że tak bym powiedział, brzydko roboczy materiał, ale tą próbę czasu naprawdę dobrze zniósł, tak samo jak guziki na kierownicy. Widzicie, nie widać żadnych specjalnie elementów zniszczenia tego, nie widać specjalnie elementów zniszczenia tych guzików, nie ma żadnych wytarć bądź też przetarć, także tutaj uważam, że to też naprawdę dobrze wygląda. W takim razie, słuchajcie, przejdźmy do tego wyświetlacza, czyli do tego ekranu centralnego. To jest 7-calowy ekran centralny i mamy tutaj chyba najważniejsze informacje, takie jak mamy tutaj zużycie energii, możemy sobie włączyć i zobaczyć aktualnie
które elementy zużywają nam energię, czyli silnik elektryczny, sterowanie klimatyzacji, jakieś inne systemy. To jest bardzo prosty taki wykres. Tutaj mamy najbliższe stacje ładowania, które możemy sobie znaleźć. Oczywiście, słuchajcie, te mapy nie były od bardzo dawna aktualizowane. W ogóle nie wiem, czy były aktualizowane. Ja w zasadzie z tych map nie korzystałem. Dlaczego? Ponieważ ten auto możemy podłączyć CarPlayem. Niestety CarPlay jest tylko na kablu USB, nie ma CarPlaya bezprzewodowego. To i tak było wystarczające, ponieważ wolałem używać map, które mam w telefonie, niż tych map, które tutaj były dostarczane przez Nissana. Natomiast te mapy, one wyglądają w ten sposób. O, widzicie? Trochę się zlagował. No nie jest to najnowszy system. Możemy tutaj pomniejszyć, powiększyć sobie. Zobaczcie, tak to wygląda. Ta mapa, tak jak wspominałem, no nie była aktualizowana, ale wydaje mi się, że najważniejsze miasta, ulice tutaj znajdziecie. Tak to wygląda z daleka. Mamy oczywiście usługę Nissan Connect Service, której ja nigdy nie wykupiłem ze względu na to, że bardzo dużo opinii słyszałem, że po prostu aplikacja przy tym samochodzie jakby się nie sprawdza, także zrezygnowałem z tego. Wiem, że za pomocą aplikacji możecie sprawdzić stan naładowania baterii, bądź też włączyć, wyłączyć klimatyzację, czy też grzanie samochodu. No, tak samo tu jest pogoda, ale tutaj, tak jak widzicie, ta funkcja jest dostępna tylko dla abonentów Nissan Connect Service. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze jeden wyświetlacz i tak na tym wyświetlaczu możemy sprawdzić nieco bardziej zaawansowane funkcje. Aha, zapomniałem wspomnieć, auto jest wyposażone oczywiście w kamerę 360 stopni oraz automatyczne parkowanie, co nie jest dość powszechne, ponieważ te samochody nie były jakby w standardzie, nawet w tej najwyższej wersji Tecna, one nie były w standardzie wyposażone w ten system. Ok, wracając, słuchajcie, do tego wyświetlacza, mamy tutaj informacje o ciśnieniu w oponach, mamy prędkościomierz, mamy ustawienie martwego pola. Zobaczcie, tutaj możemy sobie ustawić to, czy chcemy, żeby auto nam automatycznie dohamowywało, jeżeli znajdzie jakieś zagrożenie. Dobra, nie będziemy tutaj wchodzić, zagłębiać się w to wszystko. W każdym razie, co chciałem Wam pokazać, co najważniejsze, to tutaj zużycie energii, historia zużycia energii, jaką mamy, średnia zużycia energii na 100 km, którą też możemy zresetować, stan naładowania baterii, oczywiście przypuszczalny czas naładowania baterii, temperatura baterii, wskaźnik temperatury baterii oraz pojemność baterii. Przejdźmy, zobaczmy na tył samochodu, jak to wygląda z pozycji pasażera. Oczywiście kanapy tu są tak samo wykończone, dokładnie tak samo wykończone jak kanapy z przodu. Niestety nie ma podłokietnika tutaj, ale mamy montowanie oczywiście na ISOFIX zarówno przy jednym, jak i przy drugim. Natomiast miejsca z tyłu, słuchajcie, no nie jest najgorzej. Tutaj mam miejsca około gdzieś powiedzmy 5-6 cm. Podsufitka jest w kolorze białym. Oczywiście nie ma panoramicznego dachu. Jeśli mowa o miejscu nad głową u pasażera z tyłu, ja mam 186 cm wzrostu i mam jeszcze tego miejsca nieco w zapasie, choć nie jest to jakoś dużo. A teraz przejdźmy i zobaczmy bagażnik w tym samochodzie, bo uważam, że jest o czym mówić. Oczywiście bagażnik jest otwierany ręcznie, nie ma tu żadnego przycisku. Na temat bagażnika powiem Wam nieco więcej później, bo mam kilka fajnych historii. Natomiast sam bagażnik on jest nieco głęboki, jak sami widzicie. Tutaj jest ten próg załadunkowy, który mógłby się wydawać dość niekorzystny. No i ten oczywiście subwoofer, który jest tutaj z tyłu, on w kilku miejscach, w kilku wyprawach mi przeszkadzał. Natomiast sam bagażnik uważam jest dość spory. Napiszę Wam dokładnie, ile ma litrów. Oczywiście można półkę sobie zdjąć i wtedy dostajemy nieco więcej miejsca. Może jeszcze jedna sprawa, fotele z tyłu oczywiście są składane, więc jeżeli trzeba przewieźć nieco większy załadunek, nieco dłuższy, spokojnie możemy sobie te fotele złożyć. Ok, może teraz coś powiem na temat parametrów tego samochodu. W tej wersji Tecna, którą teraz jadę, auto ma 150 koni mechanicznych, 320 Nm momentu obrotowego i waży nieco ponad
1,5 tony. Natomiast przyspieszenie od 0 do setki to jest 8 sekund, 7,9 sekundy, a prędkość jest ograniczona elektronicznie do 144 km na godzinę, chociaż ja jechałem już 140 km na godzinę tym samochodem. Miałem wrażenie, że on pojedzie szybciej. Z takiego doświadczenia mojego mogę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o zasięg tego samochodu, on się drastycznie zmienia przy wartościach temperatury około 6-7 stopni Celsjusza. Jeżeli mamy dostępne jest cały czas powyżej 7 stopni Celsjusza, to ten zasięg jest naprawdę dość dobry. Może teraz coś powiem na temat komfortu prowadzenia tego samochodu. Otóż samochód prowadzi się bardzo lekko, tak jak w typowym, chyba wydaje mi się, miejskim aucie. Zawieszenie jest miękkie w porównaniu do Tesli, której mam wrażenie, że zawieszenie jest naprawdę sztywne. Nawet porównując zawieszenie Tesli do innych chińskich samochodów, to w Tesli jest naprawdę to wszystko sztywne, naprawdę twarde. Tutaj zawieszenie jest miękkie i porównałbym je bardziej do NIO niż do innych aut. Z przodu mamy MacPhersona, z tyłu mamy niezależną belkę skrętną. Trochę zostało poprawione te zawieszenie w stosunku co do pierwszej wersji, nieco bardziej usztywnione są amortyzatory, natomiast w dalszym ciągu ten samochód jest dość miękki, prowadzi się go przyjemnie, muszę powiedzieć. To nie jest auto sportowe, to jest auto bardziej nastawione na taki miejski komfort, bardzo dobrze wybiera dziury, nierówności różne. Także wydaje, że pod tym względem tutaj zawieszenie jest na plus, bo jest tanie, jeśli chodzi o naprawę, a zarówno jest dość w miarę komfortowe. Tutaj ten fotel kierowcy, on jest trochę dla mnie nieco wąski, albo po prostu moje 4 litery są takie szerokie, że ja mam wrażenie czasami, że siedzę na krawędzi tego fotelu, dlatego muszę się poprawiać. Natomiast dłuższe trasy nie są jakieś specjalnie dokuczliwe. Oprócz tego tunelu środkowego i tego plastiku, który idzie wzdłuż tego tunelu, on jest na takiej wysokości, że przy moim wzroście czasami, szczególnie latem, tam trochę mi się ta noga ocierała. Mamy tutaj w zasadzie wszystko, co w 2018 roku było na topie, czyli mamy bezkluczykowe otwieranie drzwi, mamy składane lusterka, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy ten ProPilot, mamy kamery. ProPilot w tamtych czasach to był absolutny hit, czyli utrzymuje nam linię, plus do tego utrzymuje nam odstęp od poprzedzającego samochodu nas. Później Wam pokażę, jak to działa ten ProPilot i oczywiście utrzymuje nam stałą prędkość, którą sobie tam wybierzemy. Możemy oczywiście ją zwiększać lub zmniejszać. Także tak wyglądają podstawowe funkcje i cechy tego samochodu. Tak jak wspomniałem wcześniej na samym początku o bagażniku, słuchajcie, no, ten samochód przeżył ze mną wiele historii i muszę Wam przyznać, że bagażnik, mimo że on wygląda na bardzo, bardzo niepraktyczny, jest duży i dużo większy nawet niż w Kii EV5. Pewnego dnia zadzwoniliśmy po taksówkę, która miała nas zawieźć na lotnisko i no właśnie przyjechała Kia. Mieliśmy jedną dużą walizkę, jedną torbę, też dość sporą, dwie mniejsze torby, czyli 2 bagaże podręczne i do tego wszystkiego mieliśmy jeszcze wózek. No i oczywiście foteliki, ale foteliki wiadomo, że na tylnej kanapie. I słuchajcie, my w tą Kiję nie mogliśmy się zapakować. Tak jak do Nissana, wyjmując tylnią półkę, bez problemu to robię, tak tam nie mogliśmy się zapakować. No po prostu byłem nieco zdezorientowany, ponieważ no Nissan teoretycznie wizualnie wygląda, że jest mniejszym, dużo mniejszym autem od Kii, natomiast tam był ogromny problem. W pewnym momencie ten taksówkarz mówił, że nam wszystkiego tego nie zabierze. Oczywiście zaczęliśmy się wykłócać, bo mówiliśmy, że prosiliśmy o kombi, o station wagon, a oni nam wysłali coś takiego i to jest ich wina, a nie nasza wina. I teraz my musimy szybko zbierać się na lotnisko, bo mamy lot, więc on musi nas zabrać. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o bagażnik. Jest naprawdę, naprawdę spory, mimo że właśnie nie wygląda na taki. Cisza i komfort.
cisza i komfort w środku. Muszę Wam przyznać, że na pewno na oponach zimowych dużo bardziej słychać te dźwięki, ten szum dochodzący z zewnątrz. Natomiast na oponach letnich nie jest tragicznie. Niestety, tak jak wspomniałem we wcześniejszych filmach, nie mam decybelomierza, żeby Wam pokazać czy sprawdzić. Może w końcu muszę ściągnąć jakąś aplikację, która to będzie pokazywała. Natomiast tak na mój słuch, no to na pewno jest dużo głośniej niż w Tesli. Ale to nie jest też tak, że słuchajcie, że to nie wiadomo jak jest głośno i jakby nie wiadomo jak bardzo to przeszkadza. Nissan w wersji Tecna jest wyposażony w pełne światła LEDowe, jeśli chodzi o światła mijania i światła drogowe. Ta wersja dodatkowo też jest wyposażona w asystenta świateł drogowych, to znaczy, że te światła zmieniają się, jeżeli wykryje samochód nadjeżdżający z nadprzeciwka, to w teorii te światła drogowe powinny się zmienić automatycznie na światła mijania. W praktyce nie do końca ten system dowozi. Natomiast same światła w sobie są bardzo dobre, bardzo jasne. Naprawdę tu muszę przyznać też duży plus, jeśli chodzi o światła. Zawsze w poprzednich samochodach miałem problem ze światłami, natomiast tutaj te światła są świetne. Mamy światło do jazdy dziennej i jazdy w nocy, czyli światła mijania. I tutaj akurat ta zmiana pomiędzy tymi światłami dziennymi a światłami mijania jest naprawdę na plus. Tutaj wszystko działa. Wjeżdżam w tunel, światła się automatycznie zmieniają na światła mijania, także tutaj ten czujnik zmierzchu prawdopodobnie, który odpowiada za to wszystko, jest jakby dobrze skonfigurowany. Ok, może opowiem o tym, co Was najbardziej interesuje, czyli jakie miałem problemy z tym samochodem na przestrzeni 100 000 kilometrów, co tak naprawdę w nim naprawiałem i czy te koszty utrzymania były duże. A więc zaczynając od początku. Największymi moim zdaniem kosztami, które poniosłem w utrzymaniu tego samochodu, to była wymiana hamulców i wymiana klocków. Dlaczego? Hamulce były dobre tak naprawdę, ale jeśli chodzi o przeglądy techniczne w Norwegii, one są dość rygorystyczne. I tutaj, jeżeli jest powyżej 25% na danym elemencie rdzy, ten element nadaje się, czy też należy wymienić. I tak było w przypadku właśnie tarcz hamulcowych w moim Leafie. One były bardzo dobre, one w ogóle nawet nie były mocno zjechane, natomiast musiałem je wymienić ze względu po prostu na przepisy. Jeśli chodzi o przewody hamulcowe, takie drobne rzeczy, tutaj akurat tego nie robiłem. Dużym takim kolejnym kosztem, który poniosłem, jeśli chodzi o użytkowanie tego samochodu, to opony. I nie tyle co opony same w sobie, ale czujniki ciśnienia w oponach. Bez tego, w przypadku akurat tutaj z powrotem nawiązuję do Norwegii, po prostu wyświetla się informacja żółty trójkąt, że brakuje tego czujnika i nie jest podawana pełna specyfikacja, jeśli chodzi o ciśnienie w oponach. A jeżeli jakakolwiek żółta informacja, jakikolwiek żółty trójkąt, ostrzeżenie, cokolwiek świeci się na desce rozdzielczej, to wtedy samochód po prostu nie przejdzie przeglądu technicznego. Dlatego takie czujniki do opon, do Nissana Leafa, to jest koszt chyba około 200 zł za jeden, więc razy 4, no to słuchajcie, to jest 800 zł za każdy czujnik. No może to delikatnie być frustrujące, bo no jednak 800 zł wydać na same czujniki, no jest to koszt. Natomiast innych rzeczy naprawdę w tym samochodzie nie robiłem. To było jedno z moich najtańszych do utrzymania samochodów w stosunku do poprzedniego auta, które miałem. Nie wiem, czy Was to będzie interesowało, ale powiem, poprzednie auto, które użytkowałem, to była, słuchajcie, Mazda 6, to była ta przedostatnia generacja w dieslu, 2.2 diesel, nie pamiętam ile tam było, 140 chyba koni mechanicznych i po prostu byłem tak zły na tamten samochód i też był w miarę nowy, bo jak go kupowałem, to chyba miał 20 parę tysięcy przebiegu i byłem tak zły na tamten samochód, byłem tak sfrustrowany, dlatego też padła decyzja, że kolejnym samochodem będzie auto elektryczne, bo przecież się mówi o tym, że auto elektryczne to Ty w ogóle żadnych kosztów nie ponosisz, więc jakby uległem temu, możecie nazywać to propagandą albo opinii i kupiłem samochód elektryczny i byłem bardzo z tej decyzji zadowolony, ponieważ
przez naprawdę 4 lata w ogóle zapomniałem, że trzeba jeździć, olej wymienić, klocki zmienić. Po prostu na regularnych, co 2-letnich, co 2 lata przeglądach technicznych dostałem zwracaną uwagę, na przykład to. I tak jak mówię, w moim przypadku były to tylko hamulce, czy aż i te opony, które to nie na przeglądzie technicznym, ale jakby sam z siebie wymieniałem, natomiast czujniki to już wymieniali mi w warsztacie. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z użytkowaniem samochodów elektrycznych, czy jednak to, co się słyszy w internecie, że samochód elektryczny, no to w zasadzie tam nic nie robisz, bo przecież jest mniej części, żeby się popsuło, to fakt, czy propaganda. A więc powoli dojeżdżamy, słuchajcie, do Eikedalen, czyli do połowy naszej trasy. Zaraz zobaczymy ten parking, na którym zazwyczaj się zatrzymuję, a tam na miejscu zobaczymy sobie również, ile baterii mi zostało, ile zużyłem do tej pory i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle wrócę na tym jednym ładowaniu pod ładowarkę. A więc słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Bateria w tej chwili to jest 46%. No nie jest dobrze. Liczę na to, że w drodze powrotnej zużyję nieco mniej energii. To pokazywały moje wcześniejsze testy, że jednak tak jest, że na powrocie zużywam nieco zawsze mniej energii, więc liczę na to, że tym razem będzie podobnie. Zasięg, który mi pozostał, to 91 km. No teoretycznie powinno być wszystko ok. Natomiast zobaczymy, jak to będzie. Temperatura w tej chwili to jest -2 stopnie, chociaż mam wrażenie, że jest nieco zimniej. No i cóż, za chwilę ruszamy z powrotem, ładujemy się i zobaczymy, ile nas to będzie wszystko kosztowało. Ale zanim to zrobimy, szybki rzut oka tego, co się dzieje na stokach i ile tu śniegu. No jak sami widzicie, stoki działają. Ludzi nie ma zbyt dużo, można się zobaczyć po parkingu. Nie jest do końca pełen. Zobaczcie, ile jest wolnego miejsca. Sporo. A tak wygląda auto po połowie drogi. Takie było piękne. Wczoraj specjalnie go myłem, żeby w miarę wyglądało na filmie, a dzisiaj z powrotem pełno soli, pełno brudu. A więc w tej chwili sytuacja przedstawia się w następujący sposób. Mam 45% baterii i na szczęście reszta trasy właśnie prowadzi nieco z górki. Zużywam dużo mniej energii niż do Eikedalen, czyli w tamtą stronę. No i mam nadzieję, że tak jak wspomniałem wcześniej, to wystarczy na to, żeby dojechać z powrotem do ładowarki. W ostateczności, słuchajcie, mam na szczęście jeszcze autokasko, no i laweta. Jeżeli nie dojedziemy, będę robił wszystko, żeby jednak przejechać tą całą trasę. Zobaczymy, czy się uda. Nie, no słuchajcie, robiłem tą trasę wcześniej. Wydaje mi się, że jeździłem na jednym ładowaniu, także nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać. Ale oczywiście trochę dramaturgii zawsze musi być, wtedy się lepiej ogląda. Natomiast tak, większość trasy teraz prowadzi bardziej z górki. Ewidentnie widzę, że zużywam dużo mniej prądu niż wcześniej, więc powinno to spokojnie mi wystarczyć. Dużo jest takich wątpliwości na temat tego, jak rdzewieją samochody w Norwegii i czy samochody w ogóle sprowadzane z Norwegii mają sens. To znaczy, pod względem technicznym uważam, że tak, bo jeżeli auto jest od razu po EU Control tak zwanym, czyli przeglądzie technicznym, ono nie przejdzie. Jeżeli nawet rdza jest, słuchajcie, w elementach takich jak podłoga, nadproża, czy układy, jakieś hamowania, kierowniczek, no gdziekolwiek ta rdza podtrzymująca jakieś silniki
jakieś wsporniki, gdziekolwiek ta rdza by nie była, wtedy auto po prostu nie przejdzie kontroli, także no ale bez względu trzeba na to spojrzeć. Najlepiej wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany sprowadzaniem aut z Norwegii, to spojrzeć na to, czy auto po prostu miało zakonserwowaną podłogę, czy też po prostu podwozie. Dużo osób kupując nowy samochód z salonu decyduje się na to, żeby automatycznie od razu w pierwszym albo w drugim roku zrobić taką konserwację. Kupujesz auto z Norwegii i auto było, czy też przeszło przegląd techniczny, możesz być w miarę pewny, że nie wypadniesz przez podłogę na asfalt i nie będziesz jechał jak Flintstone. Oczywiście dodatkowo tu jest taka opcja, że to dla już zainteresowanych w ogóle tak na marginesie tematu testu samochodów. Jeżeli kupujesz samochód nie od osoby prywatnej, a na przykład z komisu samochodowego i tutaj znalazłeś jakiś samochód, który Cię interesuje, chcesz go kupić i przywieźć do Polski, to w Norwegii jest obowiązek 2-letniej takiej rękojmi na samochód, czyli sprzedawca ma czy też jest w obowiązku zagwarantować Ci, że 2 lata Ty będziesz jeździł tym samochodem bez problemu i jeżeli cokolwiek się stanie, no to zwracasz się do niego i on tą usterkę musi usunąć. Nie może zataić przed Tobą żadnych wad ukrytych auta, czyli jeżeli coś było, na przykład auto było uderzone, coś było robione w tym samochodzie, coś albo coś jest niesprawne i wyjdzie dopiero po czasie, to jest niezgodne z prawem i możesz taki samochód po prostu oddać, sądzić się z nim, bądź też wysłać mu fakturę za naprawę. Jak widzicie, robi się coraz bardziej ciekawie. 31% bateria. No, powiem Wam, nie wiem sam kompletnie, co o tym myśleć. Bardzo mam wrażenie, że jest duże zużycie. Nie spodziewałem się, naprawdę się tego nie spodziewałem. Mam nadzieję, że to mi wystarczy, żeby dojechać z powrotem. Nie ma jakiejś drastycznie niskiej temperatury, jest tylko 2 stopnie, mimo to uważam, że dość szybko mi pożera energię. Teraz w tej chwili będę mijał ostatni punkt, w którym mógłbym naładować swoją baterię, to znaczy nie, no jeszcze w mieście kawałek, pewnie za 15-20 km będzie kolejny, natomiast to jest takie ostatnie miejsce, gdzie mógłbym się podładować, no ale podejmuję ryzyko, jadę dalej, zobaczymy co i gdzie mnie to wszystko doprowadzi. Ok, słuchajcie, może postaram się pokazać, jak działa ten cały ProPilot, a więc uruchamiamy go w ten sposób, no i mamy, zobaczcie. Mamy ostrzeżenie, tak, że musimy trzymać kierownicę. Mamy ustawioną prędkość 75 km na godzinę. W tej chwili ograniczenie jest do 70. Auto nam utrzymuje dystans od poprzedniego samochodu cały czas. Teraz się wyłączył. Spróbujemy jeszcze raz go załączyć. Ok, włączyliśmy jeszcze raz. Ustawiona, tutaj możemy sobie zmniejszyć ten dystans do jednej kreseczki, czyli teoretycznie auto powinno trochę przyspieszyć, ale mam ustawioną prędkość na 73, także on będzie utrzymywał tą prędkość. No, znowu się wyłączył. No nie jest to idealne, słuchajcie, to nie jest Tesla. O, teraz się włączył z powrotem, czyli w momencie pewnie, gdzie on nie odczytuje linii, ten autopilot, on się wyłącza. No troszeczkę za bardzo jakby go do środka ciągnęło, ale tak jak wspomniałem, no nie jest to Tesla. Tutaj tak samo mam przerywaną linię po prawej stronie, lekka dezorientacja. To jest taka pomoc, lecz no nie jest to w 100% jakby niezawodne i ja bym temu za bardzo po prostu nie ufał. Osobiście z tego bardzo rzadko korzystałem, nie jeździłem takich długich tras, żebym tego potrzebował. Poza tym czuję się dość niepewnie w tym, no ale ta funkcja jest i w tamtych latach, ok, wyłączymy to w ogóle, i w tamtych latach
było to coś naprawdę bardzo rzadko spotykanego w tego typu autach. W tej chwili 25%, do celu mi zostało, nie wiem, 15, coś koło tego, 15 km, także jedziemy dalej, zobaczymy co będzie. Słuchajcie, jesteśmy na ładowarce, zaraz podłączam auto, ładujemy, zobaczymy ile energii wejdzie nam do środka z powrotem. Jestem podłączony do ładowarki, uruchamiam aplikację, no i ładujemy się. Ok, słuchajcie, mam w tej chwili 98%, ale efektywność ładowania jest po prostu żenująca. W tej chwili to jest 1,97 kW i chyba odłączę tą ładowarkę, nie dam naładować się do 100%, ponieważ od pewnego czasu, od 25 minut ta efektywność już była 4, najpierw była 5, później 4, 3, natomiast teraz to już jest 1,97 i chyba nie dam rady, bo łączny czas ładowania godzina 25. Godzina 25, jestem tutaj godzinę 25 i mam już, szczerze powiedziawszy, dosyć. Poczekam jeszcze 5 minut, zobaczymy ile dobije mi, czy dobije mi do tych 100%. No bardzo bym chciał, żeby później w komentarzach nie było właśnie jakichś zarzutów w stosunku do tego, że no nie dobiłeś do 100%. No słuchajcie, to naprawdę będą bardzo małe wartości już. Myślę, że to będzie 0,3, 0,4 kWh, jeśli chodzi o tą pozostałą część, żeby już te 100% uzyskać. Minęło 5 minut. Niestety mam 99% baterii. Pewnie jeszcze jakbym poczekał 10 minut, to i byłoby 100%, ale już naprawdę minęło tyle czasu, że nie dałem rady. A więc słuchajcie, wyniki, które przedstawiają się w następujący sposób. Tak jak już wspomniałem, czas ładowania jest żenujący, bo to jest godzina 30, 99%. Natomiast co jest ciekawe, to zasięg. Zasięg mi się zwiększył, ponieważ mam teraz 232 km, ale też bateria ma zupełnie inną temperaturę niż na początku. Na początku bateria miała temperaturę no ledwie tam troszeczkę ponad normę, ponad tą zimną baterię. Nie wiem, bo tutaj jest ta skala, słuchajcie, jest taka, ciężko ją odczytać. W każdym razie w tej chwili bateria jest, jeśli chodzi o temperaturę, ten wskaźnik jest w połowie, a nawet nieco ponad połowę, dlatego też ten zasięg w tej chwili jest dużo wyższy niż na początku. Na samym początku, kiedy się ładowałem, pokazywało mi 187 km, natomiast teraz jest 232 km. Wynika to z tego, że ja po prostu ładowałem ten samochód do 100% w domu, przyjechałem tu na ładowarkę tylko doładować do tych 100% delikatnie, żeby było, natomiast bateria była bardzo wychłodzona, ponieważ ten samochód nie był używany przez kilka dobrych dni. A cała reszta wyników, słuchajcie, no to wygląda to w ten sposób. Zapłaciłem za cały koszt ładowania 182 korony. Wydaje mi się, że to jest mniej niż w przypadku choćby KG Musso, ale muszę to dokładnie sprawdzić. Oczywiście wkleję Wam tutaj tabelę, tak żebyście to wszystko widzieli w podsumowaniu. Maksymalny efekt, czyli maksymalna efektywność to było 46,9 kW. Bateria przy starcie 12%, bateria przy zakończeniu 98% według ładowarki, 99% według auta, bo tutaj przeskakuje co 2%, czyli powiedzmy, że jak było 96, to jest 98 i z 98 miało wskoczyć na 100, ale tak jak już wspomniałem, no naprawdę godzina 30 to jest wystarczająco siedzenia w aucie. Godzina 30, dokładnie 50 sekund. Dostarczona energia i to będzie ważne, 31,0 kWh, średnia efektywność ładowania to 20,49 kW, no i krzywa ładowania po prostu wygląda fatalnie. Maksymalny efekt uzyskałem przy 12%, to było około 44 kW. Później następnie przy 41% baterii
ta krzywa zaczęła spadać. Tutaj był przy 41% baterii była krzywa ładowania 46,43 kW i tutaj już później tylko w dół przy 92% baterii miałem już 16,35 kW efektywność, natomiast już przy, słuchajcie, 96 to było 4,82 i tutaj zaczęło się czekanie. To tak naprawdę przy tych 92% zaczęło się czekanie. Tam chyba było, jeżeli tu jest dostępne, nie ma dostępnego czasu. To było 15:29, ale nie wiem, jak długo to było, w sensie jak długo byłem podłączony, ale szacuję, że to było około 45 minut, coś w tym stylu. Także tak to wygląda. Oczywiście wszystko widzicie w tej chwili na ekranie doskonale, jak to się przedstawia. Jeśli coś pominąłem, z pewnością to Wam wszystko tutaj będzie wyjaśnione i wklejone. A więc dzięki za dzisiaj, dzięki za test, dzięki, że wytrzymaliście do końca. Oczywiście proszę Was wszystkich, jeżeli jesteście jeszcze ze mną i oglądacie dalej ten film, to o subskrypcję, komentarz, czy też kciuk w górę, po to, żeby ten kanał mógł się rozwijać, po to, żebym mógł dostarczać coraz to lepsze treści, po to, żebym dostawał coraz to lepsze i ciekawsze też samochody, bo im większe zainteresowanie na moim kanale, tym materiały po pierwsze będą dużo lepsze, bo daje mi to więcej możliwości, a po drugie auta też będę dostawał na nieco dłużej, tak żeby mógł je przedstawiać bardziej dokładnie, bardziej szczegółowo, bo to wszystko tak naprawdę zależy od Was. Dzięki, drodzy widzowie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że z równie ciekawym autem i z równie ciekawym porównaniem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!